Bogaci ludzie są gotowi zapłacić naprawdę spore pieniądze za rozrywkę najwyższej klasy. I taką właśnie rozrywkę wy, biedacy, dacie im w zamian za zawartość tej walizeczki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć. No to kto pierwszy? Ty. Co? Co? Kurwa! Kurwa! Szybko! Zimną wodę dawaj! Szybko! Dobra, nic się nie stało. No teraz możecie się tak wydawać, a potem będziesz miała bąble. Dobra, Sławek, kurwa, nie jestem dzieckiem, okej? Dobra, chciałem tylko pomóc. Kurwa, mówiłam... Kurwa, zajebiście. Co jest? Coś ty taka elektryczna od rana. Sorry, eksploduję zaraz. No widzę właśnie. Julka będzie miała dzisiaj badania, będą sprawdzać, czy jej mózg żyje. Czy nie nastąpiła śmierć pnia. To dlaczego nic nie powiedziałaś? No ale co mam... Co ty w ogóle tutaj robisz? No co mam siedzieć tam na dupie i czekać? To jeszcze gorzej. Muszę sobie znaleźć jakieś zajęcie, kurwa. Jesteś pewna? Bo mam jeden temat na tapecie i możesz mi pomóc. Proszę. Coś mu się stało, ja to wiem. Ale komu? Boję się, że zrobili mu jakąś krzywdę. Zaraz, pani Dominiko, proszę spokojnie mi opowiedzieć, co się dzieje, bo ja nie nadążam. Paweł, ojciec mojego dziecka, on od 3 dni nie daje znaku życia, nic, zero kontaktu i dlatego właśnie wiem, że w coś się wpakował, tylko nie wiem w co. Coś mu się stało może. No dobrze, ale skąd pani to wie? Bo w ostatnim czasie on się dziwnie zachowywał. Wykupił sobie polisę na życie, napisał mi upoważnienie do banku. Ja pytałam go, o co chodzi, ale nie chciał mi nic powiedzieć. Macie państwo jakieś problemy finansowe? Pieniędzy nigdy za dużo, prawda? Tym bardziej, że nasz dziedziuś, on jest chory. I można mu zrobić operację jeszcze w brzuchu, ale to by trzeba było jechać do Niemiec. To są takie koszty. Sama pani rozumie, nie stać nas na to. Na fundację? Często udaje się zebrać potrzebną kwotę. Mój chłopak twierdzi, że to ściema i tak większość rozkradają.
Dlatego właśnie myślę, że próbuję skombinować pieniądze sam. Co ma pani na myśli? Nie wiem, może chcę walczyć nielegalnie w klatkach albo sprzedać nerkę. Znajdziecie go? Proszę, tak bardzo się o niego boję. Co by zrobił, jeśli coś mu się stało? Możliwości były dwie. Albo przyszły ojciec faktycznie wpadł w jakieś kłopoty, albo diagnoza jego nienarodzonego dziecka i niepewna perspektywa jego przyszłości faktycznie przeraziły go do tego stopnia, że chłopak po prostu się ulotnił, zostawiając matkę na pastwę losu. Trzeba było jak najszybciej sprawdzić, co jest prawdą. Tylko wyjdź na te korki z Anglika wcześniej niż ostatnio. O 15, a nie 20 po. No, trzymaj się, kochanie. Co masz? Słuchaj, wygląda na to, że ten nasz tatuś się rzeczywiście wpieprzył w jakieś kłopoty. Paweł Jadecki. Długi po ojcu. Ojciec utopił się po pijaku parę lat temu. Brat zginął w wypadku samochodowym jakimś okropnym. O tej jego ciężarnej dziewczynie mam na razie niewiele. Ona pochodzi z jakiejś spokojniejszej rodziny. Dobra, a masz w ogóle jakiś trop, gdzie szukać tego chłopaka? No właśnie kamień w wodę. Słuchaj, telefon wyłączony. Ostatnie miejsce logowania jakieś totalne zadupie. Miejmy nadzieję, że nie szukamy trupa. O Boże, Olek! Co? Co się stało? Halo? On nie żyje, ktoś go zamordował! Gdzie? W mieszkaniu tam było tyle krwi. Ja chciałam zadzwonić, ale nie mogłam, bo coś się stało z telefonem, dlatego od razu tutaj przybiegłam. Ktoś go zamordował! Okazało się jednak, że nie była ranna, a krew należała do jej zamordowanego chłopaka. Razem z komisarz Rychlik niezwłocznie udałyśmy się do jej mieszkania. Było tylko przecznicę od komisariatu. Rozejrzyj się, dobrze? Dobrze. Przepraszam. Ale ja tutaj nie widzę ciała, z tego co pani mówiła. On tu był. Leżał tutaj cały zakrwawiony i się nie ruszał. Tu, tak? W tym miejscu. Tak, no nie widzi pani krwi, leżał tutaj. Przecież nie mógł sobie tak po prostu wstać i pójść, prawda? Dobrze, to na spokojnie. Niech pani dokładnie sobie przypomni, co tutaj pani zobaczyła. On tutaj leżał i w ogóle się nie ruszał. Jak wychodziłam, to dokładnie tutaj leżał. Czy może nas pani na chwilę zostawić samą? To jakaś wariatka albo naćpana. Albo sprawczyni. Dokładnie. Trzeba ją sprawdzić. Trzeba też zabezpieczyć ślady. Dzwonię po techników. Agata, te ślady wyglądają, jakby ktoś ciągnął ciało w tym kierunku. I co właśnie? Dobra, słuchaj. Ja z nią tutaj zostanę i poczekam na przyjazd techników, a ty leć rozpytać sąsiadów. Może ktoś coś widział albo słyszał. Tylko ostrożnie. Jasne. Rozpytanie sąsiadów niewiele nam dało. Jedyne, co mi powiedzieli, to, że chłopak to jakiś leser, bo cały czas siedzi na chacie i że pewnie jest na utrzymaniu swojej dziewczyny. Cześć, Sławciu. Cześć. Oj.
Musicie to zobaczyć. Co to jest? Paweł mi to wysłał pół godziny temu. Kompletnie ci odwaliło? Podobno już cała psiarnia siedzi mi na dupie. Coś ty zrobiła, co? Doniosłaś na mnie, pieprznięta jesteś? Mam teraz przejebane, zabiją nas! Co to zrobiłaś, co? Przecież wiesz, że to są niebezpieczni ludzie. Tu chodzi o nasze dziecko, rozumiesz? Dominika, jak syna wytropią, to mamy przesrane. Gadając z klinami, podpisałaś na nas wyrok śmierci, kumasz to? Wyrok śmierci na całą naszą trójkę, kurwa! On ma rację, niepotrzebnie tu przychodziłam. Właśnie bardzo dobrze pani zrobiła. Ale słyszała pani? Oni nas wszystkich zabiją. Ja chciałabym wycofać to zgłoszenie. To nie jest dobry pomysł, a poza tym to nie jest możliwe, zwłaszcza w tej sytuacji. Znajdziemy pani partnera i dowiemy się, kto i dlaczego mu groził. Najgorsze byłoby, gdybyście zostali z tym sami. To co ja mam teraz robić? Mam czekać? A co jeśli go zabiją, albo jeśli go dorwali? Niech pani wraca do domu, my się tym wszystkim zajmiemy. Proszę również dać nam natychmiast znać, gdyby się do pani ponownie odezwał. I niech się pani nie denerwuje, o ile to możliwe. Wyśle mi pani od razu to nagranie? No i my się wszystkim zajmiemy. Proszę. A co to za jeden? Krzysztof Firek. A co on ma wspólnego z naszą sprawą? Wiesz co, przejrzałam akta tego zaginionego Pawła Jadeckiego i wypłynął mi ten Firek. Kiblował z jego bratem, te same paragrafy. Dalej siedzi? Nie, teraz jeździ na tirach, ale co jakiś czas jest zamieszany w aferę z przemytem fajek. Co znaczy zamieszany? Dostał zarzuty? No właśnie, cały czas mają za mało dowodów. Co myślisz? Nie ma czasu na myślenie. Trzeba działać. Czyli zawijamy go. Jeśli to jedyny punkt zaczepienia, to trzeba gościa przycisnąć. Może coś wie o tym Pawle Jadeckim, w końcu kiblował z jego bratem. A nie chcesz się ze mną do niego bujnąć? Mam tu coś innego do zrobienia. Co? Posłuchaj. Denat, który nagle wyparował, to internetowy prankster. Z całych sił starał się zaistnieć w social mediach. Miał swój kanał z różnymi durnymi numerami, które wycinał ludziom. Czyli może ktoś się na niego wkurwił. Może. Tylko dlaczego schował ciało? Sierżant Aleksandra Grodziec, komisariat na Gorczaku. Co mnie to obchodzi? Paweł Jadecki. Mówi coś panu to nazwisko? A co ja mam mieć z nim wspólnego? Słuchaj, nagrywałeś z jego bratem, nie powiesz mi, że się nie znacie. Cóż, Denerwujesz się? może i się znamy, ale co z tego? Słuchaj, chłopak zaginął. Jego dziewczyna się do nas zgłosiła. Może mu grozić jakieś niebezpieczeństwo, więc każda informacja jest cenna. A co ty chcesz ze mnie zrobić, uchola? Nie będę kablować psom. Zresztą, ja nie mam z tym typem nic wspólnego. No dobra, okej. Dasz fajkę? Sorry, też mam gorszy dzień. Jak nie zapalę, to mi łeb pęknie. Ej! Co to jest? No przecież to tylko na własny użytek, pani władzo. A pani chyba równa babka jest, co? Słuchaj, może i równo, ale trochę dużo jak na własny użytek. No sorry. Teraz cię będę musiała zgarnąć, sam mi się podłożyłeś. Łapa. Fajki bez banderoli, marihuana i kradzione fanty w bagażniku to dość, żeby postawić kilka zarzutów. A wystarczyło, żeby chłopak odpowiedział na kilka moich pytań. Fajki z Serbii, tak? Kto nimi na Gorczaku handluje? Ile tego ma?
Nic o tym nie wiem. Ktoś mi to wszystko musiał podrzucić. Tak samo jak marihuanę i te kilka par sportowych butów. Co z tira wypadły? Czy ci ciocia ze Stanów wysłała, tylko nie pamiętała, jaki masz kurwa numer? Skąd masz tyle par sportowych butów i to kilka numerów za małych? Powiedziałem, to nie są moje fanty. Jak chcesz. Szkoda, bo prokurator mógłby spojrzeć przychylnym okiem na te twoje w sumie drobne przestępstwa. Oczywiście, jeżeli byś zechciał pomóc nam w znalezieniu Pawła Jadeckiego. Chcesz ze mnie zrobić konfidenta? Mówiłem ci już, zapomnij. Poczekam za lustrem. Koniec tej zabawy. Wiemy, że siedziałeś z bratem zaginionego. Mogłeś skrócić sobie wyrok, gdybyś wtedy się na niego rozpruł. No i co z tego, kurwa? To jest nielegalne? To jest jakiś paragraf na to? No. Chłopak zaginął. Jego brat, z którym kiblowałeś, nie żyje, jego ojciec również, więc kto ma na niego oko? To jest dorosły facet, a nie żaden dzieciak. Nie potrzebuje niańki. Nie bierzcie mnie pod chuja, co? Może i dorosły, ale cholernie przerażony. Przecież wiesz, że to są niebezpieczni ludzie. Tu chodzi o nasze dziecko, rozumiesz? Dominika, jak syna zbyt robią, to mamy przesyłane. Gadając z glinami, podpisałaś na nas wyrok śmierci. Kumasz to? Wyrok śmierci na całą naszą trójkę, kurwa! No dobra. To co ja mogę zrobić? Hej, masz może chwilę? Akurat tak. Nasz gość sobie przemyśli parę spraw w spokoju. Co masz? Chodzi o krew tego zaginionego Denata. Jest sztuczna. Czyli tak jak myślałam, ktoś sobie zrobił kretyński dowcip. To jest krew używana przy charakteryzacji. Można ją kupić wszędzie i w każdej ilości. Dzięki. Ciekawe, czy oni to razem wymyślili, żeby podbić internety, czy to był jego pomysł? To co, pani komisarz, jedziemy zawinąć tę panienkę? Tak, tylko odstawimy tego delikwenta na dołek. Założę się, że doskonale wie, gdzie jest ten zamordowany chłopak. Też tak myślę. Ludzie zrobią absolutnie wszystko, żeby zaistnieć w sieci. Będą się rozbierać, nagrywać sekstaśmy, jeść paskudztwa, robić świństwa, nawet jak w tym przypadku pozorować własną śmierć. Przyjechałam najszybciej jak mogłam. Znalazłyście go? Gdzie on jest? A, tak. Proszę, mam coś dla pani. Co to jest? Proszę oglądać. Oni się słyszysz? Muszę coś się stać. Może nie zostawię mnie, proszę, słyszysz? Ocknij się. Wszystko będzie dobrze, pomogę ci. Halo? Skąd pani to ma? Skąd to mam? Pani chłopak wrzucił to na swój kanał dosłownie jakieś pół godziny temu. Wie pani, jak to się nazywa? Pato streaming. A pani o tym nic, a nic nie wiedziała, tak? Nie, ja... Jak on mógł mi to zrobić? Jego konto już zostało zablokowane. Teraz policja poszukuje pani chłopaka. Wprowadzenie policji w błąd to będzie najłagodniejszy z zarzutów. Pożałuję. Pożałuję, że nie wykrwawił się na tej podłodze na śmierć.
No ale to chyba nie ma pośpiechu z tymi ciuchami, bo on raczej szybko do domu nie wróci. Tak? Zajebiście, to ja pomogę wam go złapać. Proszę. Kochanie, widziałam twojego pranka, jest genialny. Tylko jest jakiś problem z twoją stroną. Nie działa. Chyba znam przyczynę. Przyjdź do domu. No to co? Wyślij. Kawki, herbatki, czego się panie napiją? Posiedzimy tu i poczekamy na tego debila, a potem go sobie panie szybciutko zgarną do więzienia. No i proszę, cudownie zmartwychwstały prankster pojawił się w mieszkaniu swojej dziewczyny w 15 minut. Jakież było jego zdziwienie, jak został zakuty w kajdanki i zabrany przez nas na komisariat. No, mało spektakularny koniec internetowej kariery i związku. Kurwa, no. Co się dzieje? No nie odbiera. Kto? Lekarz Julki już dawno powinni coś wiedzieć, kurwa, no. Jakby coś wiedzieli, to chyba by dali znać. Wiem, ale po prostu rozwala mnie to czekanie i ten brak wiadomości. Wiem. Jesteś bardzo dzielna, Olga. Gówno tam jestem dzielna, kurwa, nie widzisz, że cały czas chodzę i ryczę? Czuję się, jakby mnie coś rozrywało od środka. Nie ogarniam tego, kurwa. No to rycz. Nie chcę już, kurwa, nie mam siły! Wyrzuć to z siebie. Rycz. Chuj, tu przyjeżdżałam, Agata. Jakby nie to, Julce by nic się nie stało. No i co, i odzyskałam córkę, jak żeby ją teraz stracić? Zajebiście. Nie straciłaś jej. Nadal jesteś dla niej wszystkim. Ona ma tylko ciebie. Możesz zawsze na mnie liczyć. Okej? Dzięki. I co, nie obchodzi cię, co się stanie z bratem twojego zmarłego przyjaciela? Masz w dupie, czy przeżyje, czy nie? Nie chcę mieć z tym nic wspólnego, okej? Wiem tylko tyle, że Paweł coś kombinował z Zimnem. Z Zimnym? To Zimny znowu działa na Gorczaku? Normalnie nie, tylko od czasu do czasu. Gangol na co dzień siedzi w Trójmieście i jedzie na grubo. Ja wiem, że to się nie może dobrze skończyć z kimś takim typem jak Zimny. A jak o tym powiedziałem Pawłowi, to mnie zlał ciepłym moczem. Powiedział, że ma na Zimnego jakiegoś haka. Co ma na niego dokładnie? Też go o to spytałem, no bo jak można mieć haka na kogoś takiego jak Zimny? Niech daje jakieś konkrety, a nie pieprzy 3 po 3, prawda? No i dał? Zimny podobno organizuje raz w roku na Gorczaku taką imprezę, na której daje ludziom sporo zarobić. Jaśniej, proszę. Ludzie dostają siano, jak zagrają w taką grę, z której mogą nie wyjść żywi. Paweł powiedział mi, że on chce w tym roku w nią zagrać. Co to za gra? A skąd ja mam wiedzieć? Zimny nie chodzi po Gorczaku i nie papla na prawo i na lewo. Kto ma wiedzieć, ten wie. Powiedziałem już wszystko, co wiem. Jak chcecie, to mi wierzcie, jak nie, to nie. W dupie to mam. Zrobicie sobie z tym, co chcecie. Hej, chcesz iść do domu?
Nie, tam jest jeszcze gorzej, więc... Jak się czujesz? Po prostu muszę się skupić na czymś konkretnym. Nie wiem, opowiedz mi o tym zimnym, o którym rozmawialiście w trakcie przesłuchania, o co chodzi. Jan Zimowski. No. Gangster z Gorczyka. Wyfrunął nad morze i działa tam od kilku lat. Zajmuje się handlem ludźmi i przemytem. Razem z policją z Trójmiasta i CBŚ-ami próbowaliśmy go zgarnąć, ale bez skutku. Facet skutecznie zaciera ślady. Nie ma na niego nic. No to czasu. Ten skurwiel zlikwiduje każdego świadka, który będzie chciał na niego zeznać. Innych trzyma, krótko terroryzuje, szantażuje. A skąd się nagle wziął na Gorszaku? Podobno nigdy do końca nie zerwał kontaktów z tutejszym półświadkiem. Zastanawia mnie jednak, jak Paweł Jadecki się z nim spiknął. Okej, a wiemy coś więcej o tej grze? Gdzie się może odbywać? Kiedy? Przycisnęłam moich informatorów i plotka mówi, że dziś wieczór w opuszczonym pałacu na Saperów. Dziś wieczór. Jednakże, jeżeli tam wkroczymy oficjalnie, to nic nie zdziałamy. No to chyba wiem, co możemy zrobić. Ale... będziesz musiała wypuścić na chwilę tego amatora jomanego towaru i marihuany. To był ryzykowny i bezczelny plan, ale skoro coroczna gra u Zimnego miała pochłonąć ofiary, to nie było czasu na kalkulowanie. Trzeba było postawić wszystko na jedną kartę. O, wow. Nie przegięłam? Wyglądasz obłędnie. No wyglądam z jakiegoś gorczakowskiego kabaretu, ale ciul. Ważne, żeby się nie pokopowali, nie? Jak się czujesz? Wiem, że nie jest ci łatwo. Dasz radę? O, dam radę. Sama to wymyśliłam, to muszę dać radę, nie? Jak skończysz, to chłopaki podepną sprzęt. Właśnie sprawdzają, czy wszystko działa. Okej, dzięki. Agata. Co? Dziękuję. Za co? No może to głupio zabrzmi, ale ja nigdy nie miałam nikogo. Wiesz, o co chodzi, zawsze musiałam wszystko sama. A to jednak fajnie mieć w kimś wsparcie. Rozumiem doskonale. Będzie dobrze. Proszę. Dawaj tu do kolegi. Tu. Proszę. Ręce szeroko. Ej, to konieczne? Koniecznie. Odwróć się. Torebka. Otwórz. Telefony. Proszę. Tam. Tu. Na lewo. Co ty kurwa robisz? Ocipiałeś? Uspokój się, nie rób scen, bo będzie źle. Nie będziesz mi mówił, co mam robić. Chcesz mi spierdolić życiową szansę. Skąd ty się w ogóle tutaj wziąłeś, co? Do tego jeszcze z jakąś kurewką. Spokojnie, chłopie. Jestem tu, żeby cię chronić. Przyrzekłem to twojemu bratu. Mój brat to była płotka.
Działał na małą skalę, był zwykłym frajerem. Ale chyba nie chcesz skończyć jak on. Nie, bo ja jestem dzieckiem szczęścia. Mam jedyną szansę i tego nie zjebię. Ustawię siebie i Dominikę na całe życie i nikt mi tego nie spierdoli. Nie było już odwrotu. Weszliśmy prosto w paszczę lwa. Nie wiedząc nawet, w co się pakujemy, na jakie niebezpieczeństwa się narażamy i na czym w ogóle miała polegać ta gra. Bogaci ludzie są gotowi zapłacić naprawdę spore pieniądze za rozrywkę najwyższej klasy. I taką właśnie rozrywkę wy, biedacy, dacie im w zamian za zawartość tej walizeczki. To jest zapłata za waszą krew. Za życie. Stać ich. A was po prostu można kupić. Raz, 2, 3, 4, 5 i 6. No to kto pierwszy? Ty. Ty. Lubicie gry? Ja uwielbiam. Dlatego teraz zagramy w rosyjską ruletkę. Mamy 6 komór i tylko 1 pocisk. Czyli 5 szans na to, że jeśli strzelicie komuś w łeb, to nic się nie stanie. I 1 szansę, że jednak ktoś padnie trupem. Duże pieniądze niosą za sobą duże ryzyko. Jak w życiu. To kto pierwszy? O! Zaraz! Nie tak szybko. To musi być show. Te kamery są po to, żeby zarejestrować dużo więcej, a nie tylko sam strzał. Bogaci ludzie zapłacili za show, rozumiesz? To musi być show. Patrzcie tutaj do kamery, no patrz. Daj im trochę adrenaliny, no. Adrenaliny troszkę, zanim strzelicie komuś w łeb. Rozumiecie? No. Adrenaliny. Dla naszej rozrywki. To jest dziewczyna Pawła Jadeckiego? A gdzie ona ma ciążę? Kłamała nas? Ciekawe, w co ona gra. Zobaczyła cię, ale nie jesteśmy pewni, czy rozpoznała, więc bądź czujna. Wezwałam już ateków. Antyterroryści są na akcji na drugim końcu miasta. Musicie czekać na wsparcie. Nie mamy czasu. Co się dzieje? Co się dzieje? Nie mamy na razie wsparcia, musisz wytrzymać. Olka, co ty robisz? Olka, do cholery, no!
Olka. Chyba nie chcesz tam iść. Nic nie zdziałam sama. 00 do 03. Potrzebuję wsparcia i to natychmiast. Funkcjonariuszka w zagrożeniu życia. Odbiór. Kurwy nędzy. No widzę, że jesteśmy gotowi. To zaczynamy grę o dużą kasę. Patrz, braciszku. Koleżanka z psiarni. Kurwa. Cała okablowana. Kamera. Zaczekaj. Taka fajna dupa może nam urozmaicić pokaz. Przecież ona nie jest tu sama. No to jeszcze lepiej. Niech tu wjedzie nawet cały pułk wojska. Mamy zakładniczkę. Nic nam chuje nie zrobią, nie? Dobra, szkoda czasu, no. Biedaki, chcecie wygrać? Chcecie? No to który pierwszy? Ty, widzę, ty jesteś odważny, dawaj, no. Nie bój się, odjeb ją. O, nie bój się, uwaga. Dawaj. No dawaj! Brawo, brawo! Puść to. Spadaj. To co, Niunia? Mam nadzieję, że tobie się uda. Teraz ty odjebiesz jego. No, nie bój się. Nie bój się! Poczekaj, chcę to zobaczyć. Poczekaj. Na 3. Uwaga! Robimy show! 1, 2... Policja! Rzuć broń! Rzuć broń! Lewa! 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 Leż! Leż! Leż, kurwa. Na glebę, kurwa, mać! Ręce do tyłu. Na plecy. Na plecy, kurwa. Ręce na plecy, cymbale. Rzuć to. Nie radzę. Jedyną śmiertelną ofiarą tej koszmarnej gry okazał się jej organizator, czyli niejaki Zimny. Okazało się, że w zastrzyku, który zaaplikowała mu dziewczyna rzekomo z zaginionego Pawła Jadeckiego, była strychnina. Tylko jakie były prawdziwe motywy działania Dominiki? Dominika to młodsza siostra Zimnego. Kochałem się w niej od zawsze. Ale Zimny zabrał ją i wyjechali nad morze. Ostatnio zaczęła do mnie pisać znowu. I jak 2 miesiące temu Zimny, jego ekipa i ona przyjechali na Gorczak, to znowu na maksa się w niej zabujałem. Myślałem, że ona we mnie też. Ale teraz widzę, że to była zwykła ściema. Chciała mnie wykorzystać i pewnie wrobić w to wszystko. Czyli to zła dziewczyna była, a ty niewiniątko. Nie jestem niewiniątkiem, tylko skończonym kretynem. Robiłem wszystko, co mi kazała. Tak?
Czyli ta cała szopka z ciążą, z twoim zaginięciem, to był jej plan. Również zabicie brata. Nie wiedziałem, że Zimny ma zginąć. Dominika powiedziała mi tylko, że ukradniemy mu tę kasę, a wy... Znaczy się, policja była częścią tego planu. Chwila, moment. Dominika chciała, żeby policja wkroczyła do pałacu? To była jedyna szansa na to, żeby zabrać kasę i zwiać, bo Zimny nie rozstawał się ze swoją walizką nawet jak spał. Dominika chciała, żeby policja wkroczyła tam na pełnej petardzie, a ona w tym czasie zajebie walizkę. Myślałem, że razem uciekniemy, ale ona Ale ona miała inny plan. nakręcała mnie każdego dnia. Powiedziała mi, że jest w ciąży, że wyjedziemy gdzieś daleko. Wiesz, że zostaniesz oskarżony o współudział w zabójstwie? Wszystko mi jedno. Mam to gdzieś. Naprawdę? Chcesz spędzić w pierdlu następne 20 lat tylko dlatego, że się zakochałeś? To co mam zrobić? Dogadać się z prokuratorem. Ale zjedzą mnie za to na dzielni. To stąd wyjedziesz i zaczniesz życie od nowa. Chyba że wolisz gnić za kratami. Oszukany przez Dominikę. Bo założy się, że ona już coś kombinuje, żeby się z tego wykręcić. I zrzucić całą winę na ciebie. No to jak będzie? Pani Aleksandro, przepraszam, że nie odzwaniałem cały dzień, ale mamy dziś urwanie głowy w szpitalu. Jak Jolka, co z nią? Właściwie to mam dwie wiadomości. Dobrą i złą niestety. Od której mam zacząć? Ola, co ty wyprawiasz? Mamo, kurwa. Idziemy, taksówka czeka. Usiądź na chwilę. No siadaj. Co się dzieje, Ola? Julka miała dzisiaj badania. No i są już wyniki? No żyje, mózg żyje. Jezu, Ola, no to wspaniała wiadomość. Tylko że ona zawsze będzie taka. Nie obudzi się. Muszę ją zabrać do hospicjum. No, dostał przynajmniej kilkanaście razy jakimś tępym narzędziem. Dzień dobry. Stój! Co pani robi? Butelki mi pani potłucze. Daniel Jerzak? Co robił wczoraj w nocy? Ruchałem ci starą. 00 do 08. Gdzie to wsparcie? Policja! Puść ją! Tato! 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 No ładnie się chłopaki bawicie, ale o 8 rano to już chyba nie wypada. Ada, to nie wypada.